Tomasz Walczyk, Slow Travel Polska. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie, tym razem z krakowskiego Kazimierza, sprzed budynku najstarszej zachowanej na polskich ziemiach synagogi starej. Dzisiaj jednak chciałbym opowiadać nie o synagogach, ale zaproponować krótką podróż w czasie, 110 lat wstecz i opowiedzieć o tym, kto mieszkał przy ulicy Szerokiej w tamtym czasie, na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej. Ulica Szeroka to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych krakowskiego Kazimierza. Tutaj przybywają dziesiątki, tysiące turystów, by usłyszeć w kilku słowach o historii krakowskich Żydów, dowiedzieć się o synagogach. Ja natomiast chciałem zaproponować coś zupełnie innego, mianowicie zastanowić się nad tym, kto tutaj mieszkał, i dlatego moja propozycja tej podróży w czasie, cofnięcia się do roku 1910 i poznania tutejszych mieszkańców, których zdjęć prawdopodobnie nigdy nie poznamy, ponieważ większość ludzi, którzy tu mieszkała, były to osoby bardzo ubogie. Wielu to byli wyrobnicy, czyli robotnicy sezonowi. Byli to tak zwani tandeciarze, czyli kupcy, którzy wystawiali swoje towary właśnie tutaj na środku placu. Byli też drobni kupcy, właściciele sklepików. Taki właśnie był krajobraz Kazimierza. Aby sobie to jeszcze lepiej wyobrazić, musimy na chwileczkę zamknąć oczy i spróbować sobie wyobrazić, że w każdej z tych kamienic mieszkało co najmniej 20 osób, w tych nieco większych 30-40, a w największych kamienicach nawet 60 osób. Kolejną taką ciekawostką, że pośród mieszkańców byli również chrześcijanie. To nie jest tak, że tutaj mieszkali sami wyłącznie Żydzi. Praktycznie w każdej kamienicy mieszkał 1, 2, 3, czasem nawet 5, 6 chrześcijan. Byli to, jak mówiłem, wyrobnicy, był też na przykład stróż. W kamienicy, która w tej chwili jest remontowana, numer 35, mieszkała na przykład Maria Świdzińska, wdowa w wieku 15 lat, która, aby utrzymać się, przeżyć, pracowała jako wyrobnica. W tej samej kamienicy wśród rodzin żydowskich mieszkała właścicielka sklepu z produktami koszernymi Rywe Juffa, mieszkał handlarz ciasteczek Abraham Rosenfeld, swoją żoną i 4 dzieci, a także właściciel piwiarni Abraham Plausner, również z liczną rodziną, z 4 dzieciaków i małżonką. Natomiast w sąsiedniej kamienicy numer 33 mieszkał tak zwany szkolnik w Bożnicy, czyli nauczyciel chłopców żydowskich, który się nazywał Mojżesz Szlauk. A teraz proponuję przenieść się troszeczkę dalej, w okolice, gdzie mieszkała, gdzie urodziła się słynna Helena Rubinstein, jedna z najbogatszych kobiet świata, ale oczywiście także, jak ona przyszła na świat, urodziła się w skromnej rodzinie właściciela małego sklepiku. Znajdujemy się przed kamienicą na Szerokiej 14, miejscu, gdzie na świat przyszła słynna Helena Rubinstein, córka właściciela sklepu z lampami naftowymi. W 1910 roku w budynku tym mieszkały aż 24 osoby, z czego zaledwie 3 dzieci. Większość były to osoby stanu wolnego, jak fryzjerka Regina Hirsch, lat 23, jak Bella Zimmerbaum, lat 29, cholewkarz Salomon Heitner, wieku 30-latek. Mieszkali tu również chrześcijanie, jak Jan Stawarz z Woli Justowskiej, pracujący jako stróż razem ze swoją małżonką, oraz ich dorosły syn, zatrudniający się jako robotnik sezonowy. Poznajmy jeszcze mieszkańców jednej kamienicy, która swego czasu była jedną z największych i mieszkało w niej aż ponad 60 osób.
Nasz krótki spacer po ulicy Szerokiej zakończymy przed kamienicą numer 39, która na początku XX wieku miała o 2 piętra więcej i mieszkało w niej aż 61 osób. Co prawda 30 z nich to były dzieci, tym niemniej było na pewno tam bardzo ciasno. Tak jak w poprzednich przypadkach, w innych kamienicach, również tutaj mieszkały raczej osoby dość skromnego pochodzenia, m.in. handlarka kapeluszami Rywka Ulrich ze swoją 5 dzieci. Taka handlarka prawdopodobnie wystawiała swój towar tutaj właśnie na ulicy Szerokiej, być może właśnie przed swoim domem albo tuż obok starej synagogi. Mieszkał tu również Noe Kaufmann, który był kupcem razem z 3 dzieci i małżonką, a także Abraham Kinderman, handlarz owocami ze swoją małżonką Taube oraz 5 dzieci. To są tylko przykładowe nazwiska, przykłady osób, ale bardzo typowe dla całej tej ulicy i myślę, że warto o nich pamiętać, o zwykłych ludziach, którzy nie pozostawili praktycznie żadnych śladów na kartach historii. Być może nie istnieją żadne ich fotografie. Jedynie takie spotkanie, taki spacer po Kazimierzu może być okazją do przypomnienia, że ci ludzie właśnie tutaj mieszkali na początku XX wieku. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za uwagę i zapraszam na nasze wycieczki, na nasze zwiedzanie i nasze programy. Zapraszam do polubienia naszej strony slowtravel.pl na Facebooku, a także do subskrypcji i śledzenia naszych filmów na kanale YouTube Slow Travel Polska. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania.